Na początek pamiętajcie, że prąd zabija. Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia. A ty, elektryku, pamiętaj, że uprawnienia nie uchronią cię przed śmiercią. Bądź czujny. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, to jest kanał z Poradnika Elektryka. Jak widzicie, zrobiło się za mną czerwono, a nawet bardzo czerwono, a to oznacza tylko jedno, że marka Milwaukee stała się oficjalnym partnerem kanału z Poradnika Elektryka. Tak, wiem, pewnie część z Was powie, a następny, który będzie pokazywał narzędzia Milwaukee. Tak, marka Milwaukee jest również partnerem kanału Twój Elektryk Trójmiasto, który tutaj po sąsiedzku z Trójmiasta prowadzi Paweł Cygan. Natomiast u Pawła na kanale oglądacie materiały właśnie związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych, z ich modernizacją, usuwaniem awarii, takie bardzo praktyczne pokazanie tej strony właśnie naszej pracy. Natomiast u mnie nie zobaczycie tych samych narzędzi, u mnie zobaczycie narzędzia, które będą wykorzystane do budowy sieci elektroenergetycznych, czyli w energetyce, przede wszystkim przy budowie linii kablowych niskiego napięcia, no bo tym między innymi też nasza firma się zajmuje i to będę chciał Wam w najbliższym czasie pokazać. I dlatego właśnie dzisiaj w tym materiale, oprócz tego, że będziemy to wszystko rozpakowywać, no bo przyznam szczerze, że leży to już u mnie ponad 2 tygodnie i sam nie mogę się doczekać, aż to rozpakuję, a nie miałem na to czasu, a chciałem koniecznie zrobić to razem z Wami, ale nie chcę, żeby to był taki materiał typowo, że rozpakowujemy to wszystko, oglądamy, odkładamy na bok i sobie omawiamy te narzędzia. Chciałbym też tutaj przy okazji rozpakowywania tego i sprawdzenia w ogóle, jak to działa, no bo też będziemy tutaj jakieś drobne takie testy, odpalimy to po prostu, zobaczymy, jak to funkcjonuje, nie będziemy tylko tego oglądać. No to oprócz tego też chciałbym troszkę porozmawiać na temat właśnie tej dziedziny naszej pracy, jaką jest energetyka. Ale nie może na temat technicznego wykonania różnych rzeczy, no bo na to przyjdzie jeszcze czas, mam nadzieję. Natomiast będziemy rozmawiać w ogóle o prowadzeniu działalności właśnie w tym zakresie. Osobiście uważam, że elektrycy dzielą się na takie 3 główne kategorie, czyli mamy tych elektryków, których jest najwięcej, czyli elektrycy, którzy wykonują instalacje elektryczne wewnętrzne, takie standardowe instalacje elektryczne wewnętrzne w budynkach mieszkalnych, w domkach, w mieszkaniach, czy w jakichś tam obiektach usługowych i przemysłowych. To jest jedna kategoria. Druga kategoria to są automatycy, czyli tacy elektrycy, którzy obsługują właśnie jakieś układy automatyki w obiektach przemysłowych. Przede wszystkim automatycy przemysłowi, ale także automatycy w takich instalacjach domowych. Także to jest ta druga kategoria elektryków. No i jest ta trzecia kategoria, o której dzisiaj właśnie będziemy chcieli sobie porozmawiać, czyli energetycy. I właśnie te narzędzia, wszystkie, które tutaj z tyłu widzicie, to są narzędzia, które ja będę wykorzystywał właśnie w pracy energetyka, bo tak jak mówiłem, jest to część, że tak powiem, mojej działalności, także to będziecie mieli okazję zobaczyć. Tak jak wspominałem, będziemy po prostu odpakowywać sobie po kolei te wszystkie rzeczy, będziemy omawiać, do czego dane narzędzie będzie wykorzystywane w pracy energetyka stricte i będziemy przy okazji też gdzieś tam będę wtrącał jakieś wzmianki na temat właśnie prowadzenia działalności związanej z energetyką, czyli jak to w ogóle wygląda, skąd są te zlecenia, jak to się realizuje, no bo jest to ogromna, ja osobiście uważam, że jest ogromna przepaść, jeśli chodzi o całą biurokrację i papierologię w pracy zwykłego elektryka, a w pracy energetyka. No bo bardzo często jest tak, że takie firmy instalacyjne, które robią instalacje elektryczne wewnętrzne, to ich biurokracja, cała papierologia opiera się na tym, żeby zrobić ofertę dla klienta i na koniec wystawić mu fakturę. Czasami nawet protokół pomiarów, bo to też nie zawsze jest bardzo dużo firm, które robi instalacje, ale pomiarów nie robią. Nie mają miernika, w ogóle nie robią pomiarów i od razu informują klienta, że nie robią pomiarów, więc do pomiarów muszą znaleźć sobie kogoś innego. No uważam, że to już jest troszkę słabe, więc jak już ktoś wchodzi i robi instalację elektryczną, no to powinien brać za nią odpowiedzialność, zrobić protokół, a nie zrzucać tą odpowiedzialność na osobę, która wykonuje te pomiary, więc jakby no
no rozumiem, że na początku faktycznie jest to ciężkie do ogarnięcia, ale no każdy powinien się w tym kierunku rozwinąć i nie musi od razu kupować kombajna z Sonera za 12 czy 15 tysięcy. Może kupić sobie tani miernik z Unita, żeby chociaż swoje instalacje pomierzyć i tak naprawdę zacząć, że tak powiem, no, tą kwestię, obsługę takiego klienta od A do Z, czyli wchodzimy, robimy mu ofertę, na końcu, że tak powiem, sporządzamy z tego dokumentację powykonawczą, przegląd, pomiary i wystawiamy fakturę. No. Natomiast jeśli chodzi o energetykę, no to biurokracji, papierologii jest bardzo dużo, jest dużo więcej i o tym dzisiaj sobie też między innymi porozmawiamy. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć tutaj rozpakowywanie tego. Sam się nie mogę doczekać, także będziemy sobie po kolei wszystko odpakowywać i omawiać, do czego będzie to wykorzystane. Ja sobie poukładałem od tej strony narzędzia właśnie w tej kolejności, w jakiej będziemy je odpakowywać, żeby zacząć od tych takich, powiedzmy, pospolitych, czyli takich typowych narzędzi, które nie tylko energetyk, ale każdy właściwie budowlaniec, każdy działający w branży budowlanej musi mieć, czyli jakaś szlifierka, wkrętarka, tego typu rzeczy, ale skończymy na już typowo specjalistycznych narzędziach wykorzystywanych właściwie tylko w energetyce, bo dla takiego zwykłego elektryka na instalacjach elektrycznych wewnętrznych nie jest to potrzebne, nigdy mu się to nie zwróci, a nie są to tanie rzeczy, więc kupowanie takich narzędzi właściwie nie będą one wykorzystane. Natomiast w energetyce są one bardzo potrzebne, a wszystko kręci się wokół tego, że najważniejszy jest czas. Czas gra tutaj główną rolę, jeśli chodzi o energetykę i od tego sobie zaczniemy, od tego czasu. Natomiast najpierw rozpakujmy pierwszy element. To jest akumulator, zwykły akumulator, ale rozpakuję go na samym początku, bo będziemy go po prostu przekładać. Będziemy go przekładać z narzędzia do narzędzia. Tych akumulatorów mam tutaj więcej. Co prawda mam tylko jedną piątkę, jeden akumulator 5 amperogodzin. Taki akumulator 18, M18 5 amperogodzin. Pozostałe akumulatory są 8 amperogodzinne. Specjalnie wziąłem te większe akumulatory, bo niektóre z tych narzędzi po prostu muszą mieć moc, muszą długo działać, żeby po prostu przez cały dzień można było tymi narzędziami pracować bez dodatkowego doładowywania ich. No to mamy tutaj akumulator. Na temat akumulatora co tu się dużo rozwodzić? Zaczep, wskaźnik naładowania i to właściwie wszystko. 5 amperogodzin do większości tych zwykłych tam narzędzi typu wkrętarka, szlifierka i tak dalej w zupełności wystarczy na cały dzień takiej pracy, na takim wyłączeniu z reguły, więc nie ma tutaj większego problemu z tym. Natomiast mówiłem o czasie. Czas jest bardzo ważny w pracy energetyka z uwagi na to, że my mamy zawsze widełki czasowe, jeżeli mamy jakieś planowane wyłączenie, czyli prace takie w momencie, gdy jesteśmy pozbawieni zasilania na sieci na przykład i wykonujemy jakieś prace, więc w tym momencie odbiorcy są pozbawieni zasilania. I to jest bardzo ważne, bo mamy określony czas, na przykład 4, 6, 8 godzin na wykonanie danej pracy, w zależności od zakresu i musimy się w tym czasie wyrobić, czyli pogotowie energetyczne, jeżeli nie ma żadnych awarii po drodze, bo czasami się tak zdarza, że są awarie i przyjeżdżają później, ale na przykład mamy wyłączenie od godziny 9 do godziny na przykład 15, 6 godzin i pogotowie energetyczne przyjeżdża przed 9, tam z reguły 10-15 minut przed czasem i po prostu tam się przygotowujemy do wszystkiego i o godzinie 9 następuje odłączenie zasilania, ale my nie możemy przystąpić do pracy od razu o godzinie 9, tylko musimy poczekać, aż pogotowie zabezpieczy całą sieć. Z perspektywy odbiorcy nie ma po prostu prądu i tyle. Nie ma prądu, nic nie działa, ale pogotowie dopiero zaczyna wtedy przygotowanie sieci do, że tak powiem, wpuszczenia nas do pracy, dopuszczenia nas do pracy.
Więc muszą najpierw wszystko posprawdzać, czy wszystko jest ok, czy w poleceniu, które dostali od dyspozytora, czy się wszystko zgadza. Muszą wszystko poodłączać, jakieś wszelkie inne możliwości, gdzie może przyjść zasilanie od drugiej strony. Wszędzie musi być to wszystko porozpinane. Wszędzie muszą być założone uziemniacze, czyli zwarte są wszystkie przewody czynne do uziemienia w taki sposób, że w razie jakby przyszło to zasilanie z powrotem jakimś cudem, to nastąpi zwarcie i od razu przepalenie jakichś tam bezpieczników na linii i nie pozwoli to na porażenie osób wykonujących te prace. Także my się musimy wyrobić w czasie, więc takie narzędzia właśnie, dobre narzędzia, specjalnie przeznaczone do różnych tego typu prac, po prostu ułatwiają nam to i przyspieszają pracę. I to jest bardzo ważne, że możemy daną czynność, których jest mnóstwo, możemy wykonać szybciej, dzięki temu szybciej skończymy i wyrobimy się w tym czasie, no bo jeśli ten czas przekroczymy, no to wtedy zaczynają się problemy, bo ci odbiorcy, którzy mieli mieć ten prąd o godzinie 15, jest godzina 15:30, oni już zaczynają przychodzić i się pytać, kiedy ten prąd będzie, albo zaczynają dzwonić gdzieś tam na te numery alarmowe z pytaniem, kiedy ten prąd będzie, bo miał być o 15, a jest już 15:30 i nie ma, a tutaj obiad trzeba ugotować i tak dalej, albo nie ma, jest na przykład zima, czy tam jesień późna i jest zimno i ogrzewanie nie działa. No to są takie problemy i w sumie nie ma co się tym ludziom dziwić, no i jest to denerwujące. Niektórzy nawet pracują zdalnie z domu i nie mogą tego zrobić, bo na przykład już, że tak powiem, bateria w laptopie wysiadła i już nie ma prądu, a oni chcieliby popracować. No i tak to niestety wygląda. Potem zaczynają się telefony już właśnie gdzieś tam do dyspozytora i potem my jako wykonawcy możemy mieć z tego tytułu nieprzyjemności, że się nie wyrobiliśmy w czasie. Także tak to niestety wygląda i tutaj o tym chciałem porozmawiać, jeśli chodzi o czas wykonywania tych prac. Mamy akumulator, więc rozpakujmy sobie pierwsze narzędzie i będzie to wkrętarka. Także rozpakujmy sobie wkrętarkę. Tutaj przetniemy sobie tasiemkę, odpakujmy to i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tu mamy wkrętareczka. I tutaj są instrukcje. Zobaczmy, czy oprócz instrukcji jeszcze coś się tu znajduje. Coś tu jest. Tak, zaczep, jakiś bit w zestawie. Dobra, to jest kartonik. Te instrukcje ja sobie gdzieś tutaj odłożę na bok. Później sobie je gdzieś tam zachowam, jeśli chodzi o te rzeczy. No i mamy tutaj pierwsze narzędzie, czyli wkrętarka, czy tam wiertarko-wkrętarka właściwie, bo przyznam szczerze, że w energetyce bardziej będzie to używane jako wiertarka niż jako wkrętarka, bo takich typowych wkręcania jakichś wkrętów czy śrubek jest mało w energetyce, wbrew pozorom, ale wiercenia czasem jest dużo, bo czasem trzeba przewiercić różne rzeczy. Także tutaj sobie założymy akumulator i widzimy, że to już nam tutaj pracuje. Także tak to wygląda. Czyli mamy dwa biegi. To jest wkrętarka model M18 BDD. Dlaczego zdecydowałem się na ten model? Przyznam szczerze, że nie analizowałem za bardzo wkrętarek, po prostu zdecydowałem się na model, który jest takim jednym z popularniejszych. Po prostu po liczbie opinii, ocen gdzieś tam w internecie stwierdziłem, że ten model będzie dla mnie odpowiedni do tych rzeczy, które ja będę wykonywał. Także taka wiertarko-wkrętarka służy nam przede wszystkim do przewiercania szyn, jakichś otworów w szynach miedzianych, aluminiowych, do przewiercania przede wszystkim bednarki, bo bednarkę w złączu kablowym mocujemy poprzez przewiercenie na końcu otworu i przykręcenie tej bednarki bezpośrednio do szyny w złączu kablowym na śrubę, więc po prostu do tego jest to używane, żeby gdzieś coś przewiercić, rozwiercić. Czasami na przykład gdzieś mocujemy jakąś dławnicę, wchodzimy z jakimś kablem gdzieś do jakiejś rozdzielnicy stacyjnej, na przykład na stacji transformatorowej, gdzieś tam nie ma na przykład kanału kablowego, tylko trzeba przeprowadzić go przez tam jakiś więc używamy jakiejś koronki, żeby wywiercić otwór i wprowadzić tam, zamontować jakąś dławnicę na przykład
tego typu rzeczy. Także do tego właśnie taka wkrętarka będzie wykorzystywana. Ja tutaj sobie mogę to na przykład przykręcić. Tu z jednej strony mam miejsce, zobaczcie, z jednej strony mam miejsce na przykręcenie właśnie tego uchwytu na bity, co jest bardzo fajne. Świetnie, że jest uchwyt na bity taki przykręcony tutaj do obudowy, a z tej strony mamy też możliwość właśnie zamocowania takiego zaczepu. Tutaj można sobie też coś gdzieś zaczepić, przyczepić, coś tutaj wsunąć, włożyć, czy zawiesić tą wkrętarkę, bo czasami na podnośniku gdzieś coś pracujemy, więc wtedy fajnie jest możliwość zawieszenia tego gdzieś właśnie na czymś. Tylko widzę, że mam tutaj dwie śrubki. Aha, no tak, bo jedna jest z tej strony, druga jest tutaj, więc na dwie śrubki to jest mocowane w ten sposób. Także ja sobie to od razu przykręcę, żeby to mi się nie zgubiło. Także tak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o wkrętarkę. No i taką wkrętarkę właśnie będę używał do przewiercania przede wszystkim właśnie różnych rzeczy. Także wkrętarka, pierwsze narzędzie. Te drobniejsze narzędzia będę tutaj odkładał na bok. Od razu zdejmę akumulator, bo za chwilę będziemy go używać, a ja sobie tą wkrętarkę odłożę tutaj i niech sobie leży. Odpakowując kolejne narzędzie, którym jest szlifierka kątowa, rozpoczniemy kolejny wątek, że tak powiem, opowiadania na temat energetyki. Mianowicie będzie to kwestia progu wejścia w ogóle, czyli wejścia w ten świat, rozpoczęcia działalności związanej z budową sieci elektroenergetycznych. Jeśli chodzi o wejście, no to jeśli mówimy o instalacjach elektrycznych wewnętrznych, no to tak naprawdę próg wejścia w tę branżę jest bardzo niski. No bo co musisz mieć? Musisz mieć uprawnienia. Świadectwo kwalifikacyjne, które, nie oszukujmy się, jest bardzo łatwo zdobyć w obecnych czasach. To jest pierwsza kwestia, jeśli chodzi o formalności. Drugą kwestią jest kupienie kilku podstawowych narzędzi. Musisz mieć jakąś drabinę, wiertarkę, jakiś przedłużacz, musisz mieć kilka narzędzi ręcznych, wkrętaki, obcinaczki, szczypce, jakieś młotek i tak dalej, jakąś koronkę do wiercenia, wiertła, tego typu rzeczy i tak naprawdę za, nie wiem, 2-3 tysiące jesteś w stanie się wyposażyć na pierwszą robotę w jakieś narzędzia, no nie ukrywajmy, niskiej jakości, ale jesteś w stanie zrobić robotę tymi narzędziami. Taka jest prawda, nie oszukujmy się, bo ja też zaczynałem. Moją pierwszą wiertarką, jaką sobie kupiłem na pierwszą fuchę, był Black Decker, więc tak naprawdę no jakość niska, kupiony gdzieś tam w Brico-Marché, ale wykonałem pracę, zrealizowałem pracę i zainkasowałem kasę za tą pracę i tak się zaczęła moja przygoda tak naprawdę z własną działalnością, więc no próg wejścia w instalacje elektryczne wewnętrzne jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Wróćmy teraz do sprzętu. Zobaczcie, mamy tutaj szlifierkę kątową i wygląda ona w ten sposób. Do niej mamy rączkę i klucz. To też sobie tu rozpakujemy. Ok, tu mamy klucz do tarcz, także spoko. I mamy osłonę. Osłona jest chyba taka właśnie, to musimy odkręcić. Tu zablokujmy. O, odkręcimy sobie to i tu możemy założyć osłonę. To też trzeba zdjąć chyba. Tak, i teraz, o, dokładnie. O, zakładamy osłonę. Tak naprawdę. O, teraz wlazło. Tutaj przyciskamy. O, i możemy ją sobie ustawić. O, w ten sposób. Także jest blokada, możemy bardzo szybko ją zdjąć, obracając i wyciągając. O, w ten sposób wciskamy tutaj ten przycisk, o, w ten sposób i obkręcamy aż do zablokowania. O, i w tym momencie już osłona jest. Także nie ma tutaj problemu. Wtedy możemy z powrotem założyć tutaj tarczę, dokręcić. Także zabierzmy sobie ten karton, żeby nam tutaj te wszystkie śmieci, żeby nam tu nie przeszkadzały. Pudełko też już jest puste, tu nic nie ma, więc też je na bok. I co? Mamy szlifierkę, klucz, mamy tutaj rączkę, możemy ją sobie zakręcić, akurat nie z tej strony, tylko z tej, jak już. O, w ten sposób, także całkiem fajnie.
Fajna ta osłona, wydaje się taka fajna, mocna. I co? Załóżmy aku. Ok, mamy to. Także działa. Działa elegancko, jest poręczna. I teraz są szlifierki, które mają taką łopatkę, którą przytrzymujemy i wtedy ona działa. Jak ją puścimy, to ona przestaje działać. Ja nie lubię tych szlifierek akurat osobiście, bo ja lubię czasami włączyć sobie i przy włączonym, przy zablokowanym przycisku sobie gdzieś coś precyzyjnie tak przytrzymać, trochę inaczej złapać, a że tak powiem, te szlifierki z łopatką, no niestety one umożliwiają tylko trzymanie ich w ten sposób i jest trudno tutaj jakby gdzieś manewrować tym, więc to jest to, dlatego ja zdecydowałem się na taką. I jeśli chodzi o wybór szlifierki, to również kierowałem się po prostu liczbą jakichś tam pozytywnych opinii na ich temat i tak dalej, więc wybrałem tutaj taką, która gdzieś tam miała dużo pozytywnych opinii, która jest często wybierana właśnie przez klientów Milwaukee, więc taką szlifierkę tutaj do tego wybrałem. Wracając do tego, co mówiłem o progu wejścia, no to tak jak mówiłem, próg wejścia w instalacji elektrycznej jest stosunkowo niski. Natomiast jeśli chodzi o próg wejścia w energetykę, no to tutaj sytuacja jest całkowicie odmienna, no bo próg wejścia w energetykę jest dość wysoki. Przede wszystkim w pierwszej kolejności, no oprócz wiadomo tych uprawnień, które posiadamy, to w większości prac musimy jeszcze mieć uprawnienia tak zwane PPN-y, czyli prace pod napięciem. To jest specjalne szkolenie, które realizuje się na takim poligonie szkoleniowym, gdzie szkolimy się właśnie, jak wykonywać pracę pod napięciem, no bo jest to nieodzowny element właśnie energetyki. Pod napięciem robi się mufy, pod napięciem się wymienia złącza, pod napięciem się podłącza kable, nawet pod napięciem wymienia się słupy i tak dalej. Różne prace się robi pod napięciem. Nie zawsze tak jest. Takie poważniejsze prace z reguły robi się na wyłączeniach, ale drobniejsze prace właśnie typu podłączanie kabli, czy nawet tam jakieś wymiany złączy, czasami się zdarza też, że się robi pod napięciem i na to są specjalne procedury. Trzeba przejść właśnie to szkolenie i to szkolenie też kosztuje już troszkę większe pieniądze, bo to już jest koszt kilku tysięcy złotych i faktycznie trzeba to szkolenie odbyć. Dlatego no tak to wygląda, że poświęcamy swój czas, poświęcamy pieniądze. A dodatkowo jest jeszcze tak, że oprócz tego, że muszą być przynajmniej 2 osoby, które mają to przeszkolenie PPN do eksploatacji, to jeszcze 1 osoba w firmie musi mieć przeszkolenie na stanowisku dozoru, to jest kolejny koszt, kolejne pieniądze, które trzeba wydać. Także tutaj już musimy wydać większe pieniądze na start, żeby wejść właśnie w ten zakres energetyczny. Dodatkowo sprzęt. Bez koparki, bez lawety w większości prac nie jesteśmy w stanie zrobić, więc musisz mieć minimum koparkę i lawetę, żeby i jakiś większy samochód, który to pociągnie, no bo nie ukrywajmy, Golfem trójką kombi nie pociągniesz przyczepy z koparką, więc musisz mieć jakiś większy samochód, a przyczepa z koparką, nawet jeśli nie posiadasz swojej i będziesz bazował na wynajętym sprzęcie, no to jest kilka tysięcy złotych miesięcznie za wynajęcie koparki i przyczepy, także no próg wejścia jest dużo wyższy. No i do części z tych prac też potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia, które też kosztują, chociażby do prac pod napięciem, narzędzia izolowane do prac pod napięciem, certyfikowane są też dosyć drogie, więc na początek kilka tysięcy złotych musisz wydać na narzędzia takie podstawowe do prac pod napięciem. Także tutaj już wchodzimy w koszta rzędu kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu tysięcy na start, żeby w ogóle rozpocząć działalność w energetyce. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, rozpakujmy kolejne narzędzie. Ja tutaj sobie odłożę szlifierkę na bok, na razie tu w to miejsce. Niech sobie tutaj obok wkrętarki tak leży.
Klucz też tutaj odłożymy, a my rozpakujemy kolejną rzecz. To akurat nie jest stricte narzędzie, ale jest to nieodzowny element, że tak powiem, który musimy mieć przy narzędziach akumulatorowych, a jest to stacja ładowania akumulatorów. Tylko dosyć ciężko ją się tutaj wyciąga. Muszę to chyba położyć w ten sposób i tutaj na leżąco to wydostać, albo najpierw wyciągniemy akumulatory, bo w zestawie ze stacją mamy 2 akumulatory. O, teraz było łatwiej. Tu mamy karton odkładamy na bok, tutaj to też odkładamy na bok i tutaj mamy stację ładowania Supercharger, stacja na dwa akumulatory M18. To jest stacja M18 DBSC, czyli taka stacja ładowania. Otwórzmy sobie jeden z akumulatorów, zobaczmy jak to wygląda. OK. I to już są tutaj w komplecie z tą stacją, są akumulatory 8 Ah, także takie większe, ale tak jak wspominałem, no do tych narzędzi, których ja tutaj będę używał, muszę mieć te duże akumulatory, no bo one muszą jak najdłużej pracować, jak najwięcej wycisnąć muszę z tych narzędzi w ciągu jednego wyłączenia, także tam nie ma możliwości, bo bardzo często pracujemy gdzieś w terenie, gdzie nie ma zasilania, więc jeżeli nie mamy jakiegoś agregatu ze sobą albo nie chcemy, żeby nam tam pyrkał przez cały dzień, no to wtedy, że tak powiem, no te akumulatory muszą być wszystkie naładowane, musi być ich dosyć dużo, żebyśmy przez cały dzień mogli wykonywać te wszystkie prace. OK, podłączyłem już zasilanko, no i zobaczmy jak to tu wygląda. Wkładam akumulator. No i teraz ładuje się, podłączmy drugi akumulator, zobaczmy co tutaj, jak to wygląda i wtedy sobie tutaj omówimy. OK, mamy drugi akumulator i ładują się oba akumulatory. Tutaj widzimy na czerwono jednostajne czerwone światełko, znaczy, że się ładuje. Jak będzie mrugało na zielono, to znaczy, że już kończy nam się ładowanie. Prawdopodobnie jest 80% już naładowany i na zielono na stałe będzie się świecić, znaczy, że jest naładowany. Możemy go odłączyć i schować już tam gdzieś do walizki. Natomiast tutaj te dolne ikonki, no to przerywane takie dłuższe czerwone światełko, to jest według instrukcji informacja, że proces ładowania nie jest aktywny. Proces ładowania zostanie uruchomiony, gdy pierwszy akumulator zostanie całkowicie naładowany. Także pewnie jak jeden się naładuje, to dopiero drugi będzie się ładował. Nie wiem w jakiej to sytuacji będzie. W każdym razie tak to wynika. Tutaj mamy na czerwono szybko mrugające światełko, no to jest przegrzanie lub wychłodzenie akumulatora, czyli za bardzo jest za zimny bądź za gorący akumulator, a na przemian mrugające czerwona, zielona dioda, no to jest uszkodzony akumulator, więc musimy go po prostu szybko odłączyć i no jest on uszkodzony, więc nie nadaje się do użytkowania. Także tak to wygląda. Ja to na razie odłączę, żeby to nam tutaj nie szumiało, a potem będę sobie ładował te akumulatory. Także na razie odłączamy to. To niech sobie tutaj ładnie stoi, a my przejdziemy do kolejnego narzędzia i to będzie to narzędzie, a mianowicie jest to opalarka. Opalarka akumulatorowa, no i od razu zaznaczam niektórych, co sobie pomyśleli, którzy zajmują się energetyką, że będę opalarką zgrzewał mufy. No nie, no to opalarka nie służy do zgrzewania muf. Mufy w energetyce zgrzewamy palnikiem. Taką opalarką, jakbym chciał zgrzać mufę na 240 kablu, no to pewnie bym ją grzał cały dzień. I nie wiem, czy by mi się to udało, także nie, do tego ta opalarka mi nie będzie służyć, ale zaraz Wam powiem, do czego przyda się ta opalarka i to będzie bardzo przydatne i to będzie kolejna rzecz, która oszczędza nam czas. Także tak to wygląda. Także tutaj rozpakujmy sobie. Tutaj są takie jeszcze
końcóweczki do tej opalarki. To też sobie tutaj odpakujemy. O, i to wszystko gdzieś tutaj na bok weźmy i cyk. Mamy opalarkę, tutaj mamy taki przycisk. Bez wciśnięcia tego nie jesteśmy w stanie jej uruchomić. To jest takie specjalne zabezpieczenie, żeby ona nam się przypadkiem nie włączyła, jak zostawimy ją z akumulatorem, żeby się gdzieś tam nam przypadkiem w jakiejś walizce nie uruchomiła, czy w jakiejś torbie, więc musimy tu wcisnąć to i dopiero wtedy możemy ją włączyć i przytrzymać. Jak puścimy, to odskakuje do góry i już nie możemy drugi raz tego wcisnąć. Musimy tu przytrzymać albo tu palcem, w zależności czy jesteśmy lewo czy praworęczni, czy w lewej czy w prawej ręce trzymamy to narzędzie, więc to jest takie zabezpieczenie na dół i dopiero wciskamy. I tutaj możemy taką opalarką sobie to podgrzewać. Dodatkowo mamy tutaj takie właśnie do założenia sobie takie osłonki. To jest bardziej przydatne w instalacjach takich wewnętrznych do zgrzewania jakichś tam drobnych mufek, kabelków, to by się przydało. Natomiast do czego ja będę używał tej opalarki? Mianowicie do podgrzania zewnętrznej izolacji kabla przed odizolowaniem. Bardzo często jest tak, że jeżeli jest jesień, zima albo wykopiemy po prostu kabel z ziemi zaraz i będziemy coś z nim robić, no to ta izolacja jest zimna, zesztywniała i bardzo źle się odizolowuje taki kabel. Natomiast po podgrzaniu go z zewnątrz bardzo łatwo jest tą izolację zdjąć i do tego będę używał właśnie tej opalarki, do podgrzania tego kabla z zewnątrz, żeby szybko go odizolować, żeby się nie męczyć z tym odizolowywaniem, no bo to jest kolejna oszczędzona minuta czy dwie. Natomiast wracając do tematu samej energetyki, jak wygląda sama procedura rozpoczęcia prac. Także już omówiliśmy sobie kwestię progu wejścia i wiemy, że ten próg wejścia jest dosyć wysoki. Natomiast chciałem poruszyć temat rozpoczęcia prac. Skąd te prace w ogóle się biorą? Prace w energetyce biorą się z przetargów. Trzeba startować do przetargów, ale to nie są takie przetargi publiczne, przynajmniej u nas w Enerdze Gdańskiej, tylko to są takie przetargi niepubliczne, czyli tylko określone firmy mogą startować w takich przetargach. To nie jest tak, że każda firma może to zrobić. Żeby startować do przetargów w energetyce, trzeba zostać wpisanym do tak zwanego rejestru kwalifikowanych wykonawców, a żeby zostać wpisanym do tego rejestru, trzeba spełnić pewne wymagania. Trzeba mieć czyste konto wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo trzeba przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu i tak dalej. Także to jest ta rzecz. Trzeba wykazać, że się zrealizowało jakieś prace w zakresach, do których się staramy, bo są różne zakresy. Są linie kablowe niskiego napięcia, linie napowietrzne niskiego napięcia. Tak samo jest na średnim napięciu, linie kablowe średniego napięcia i linie napowietrzne średniego napięcia. Są stacje transformatorowe, no i tam są zakresy już na wysokich napięć i tak dalej, ale o tym nie mówimy, bo tym nasza firma się w ogóle nie zajmuje. No i trzeba wykazać się właśnie, przedstawić jakieś referencje, że wykonywało się te prace. Te wszystkie procedury są gdzieś tam na stronach poszczególnych operatorów na pewno opisane. Nie wiem, jak to jest w PGE, czy w Tauronie, czy w Enei, ale z tego, co się orientowałem, jest to podobnie, więc wszędzie obowiązuje jakiś tam rejestr i wykonawcy, którzy chcą wykonywać te prace, muszą się tam wykazać właśnie w tym rejestrze jakimiś tam zrealizowanymi pracami. Także tak to wygląda, żeby w ogóle wejść w ten świat i wtedy, jak już się dostaniemy do takiego rejestru, no to możemy brać udział w przetargach, po prostu składamy oferty i musimy wyceniać to i składać oferty i czekać po prostu, aż nasza oferta okaże się najkorzystniejsza i zostanie wybrana do realizacji, a o realizacjach porozmawiamy za chwilę. Przejdźmy do kolejnego narzędzia. Otwórzmy sobie kolejne narzędzie, a tym kolejnym narzędziem będzie taki mały odkurzacz. Nie jest to odkurzacz przemysłowy żaden, bo to nie jest potrzebne do tego. To jest mały odkurzacz. O, wyciągamy, jest odkurzacz. No nie jest wcale taki mały, nawet spory jest. Nie wiem, co tutaj mamy jeszcze. Po co mi w energetyce odkurzacz? Przecież robimy na dworzu, co ja tam chcę odkurzać? Otóż
Odkurzacz przyda się w sytuacji, gdy mamy na przykład modernizację stacji transformatorowej i na przykład musimy przewiercić jakieś szyny, coś przeciąć, coś dociąć i tak dalej. I podczas tego wiercenia, przycinania, docinania te opiłki gdzieś tam się zsypują się na dół, na dno i tak dalej. Gdzieś zawsze wprowadzamy kabel. Te kable czasami jest na przykład pada deszcz, jest błoto, one są brudne, potem to się zsypuje wszystko w środku. I ta rozdzielnica w środku jest brudna, a poza tym na aparatach, gdzieś na rozłącznikach znajdują się opiłki. To trzeba to wszystko wyczyścić. Opiłki są bardzo niebezpieczne, opiłki mogą spowodować zwarcie, mogą gdzieś tam przewodzić, coś się może wydarzyć, także to wszystko trzeba wyczyścić i do tego właśnie będzie mi służył ten odkurzacz i to właściwie za chwilę go podłączymy. Gdzie jest mój akumulator? Tutaj jest na opalarce. Zdejmiemy go, położymy opalarkę tutaj i podłączymy odkurzacz. Tutaj mamy, zobaczcie, czyli jak wcisnę, to on działa, a jak tutaj wcisnę, to mam blokadę i teraz działa cały czas. Co jest dobre, bo będę mógł sobie podłączyć rurę i będę mógł sobie go włączyć i gdzieś tam tą rurą wyciągnąć ten cały syf w środku z tej rozdzielnicy. Także tutaj mamy filtr, który otwieramy sobie i możemy tutaj w ten sposób obkręcamy i wyciągamy filtr. Także tak to wygląda. Tu jest filtr w ten sposób, także w ten sposób jest wkładany i do tego to się właśnie przyda, czyli do odkurzenia przed załączeniem, przed podaniem napięcia, przed podaniem zasilania do rozdzielnicy, przed włączeniem transformatora trzeba będzie wszystko odkurzyć, żeby gdzieś tam przypadkiem jakieś opiłki się nie znajdowały i tak dalej. No i teraz wracając do tematu energetyki, dajmy na to, że wygraliście jakąś robotę, złożyliście mnóstwo ofert, bo tak naprawdę wykonawców jest multum i żeby wygrać jedną robotę, czasem trzeba złożyć 20-30 ofert, wycenić to wszystko, wyliczyć, złożyć oferty i trzeba też robić bardzo uważnie. Trzeba czytać specyfikacje, wszystko sprawdzić, czy na pewno się wszystko policzyło, bo nie jest to zawsze jednoznaczne, bo te zakresy robót czasem są wykonywane częściowo, czyli mamy duży projekt, dużą realizację, ale wykonujemy tylko część danego projektu, więc tu trzeba się dokładnie przyjrzeć temu zakresowi, żeby się nie wyłożyć po prostu, żeby nie policzyć za mało, albo żeby po prostu nie stracić czasu licząc za dużo, gdy się okaże, że jest po prostu mniejszy zakres i nie wygramy tej roboty. Także dajmy na to, że wygraliśmy już daną robotę. I co dalej? No dalej następuje procedura odebrania dokumentacji projektowej i tak dalej, przekazania placu budowy, więc dostajemy umowę. W tej umowie jest osoba, z którą musimy się skontaktować i kontaktujemy się z tą osobą i po prostu realizujemy tę pracę. Wiadomo, że później w miarę realizacji kolejnych robót już, że tak powiem, wypracują się jakieś znajomości i jakieś właśnie procedury związane z konkretnymi osobami. Będziemy się już znać, więc będziemy wiedzieć, jak to wygląda u każdej osoby, bo to nie zawsze jest tak samo, ale generalnie początek jest taki, że musimy odebrać dokumentację i musimy ustalić jakieś tam przekazanie placu, spisać jakiś protokół z przekazania placu i po prostu dowiedzieć się od zleceniodawcy, co konkretnie od nas oczekuje, co musimy zrobić i tak dalej. Tak to wygląda. Odbieramy tą dokumentację i wtedy zaczynają się schody. Otóż, nie zawsze, ale bardzo często. Otóż przeglądamy taką dokumentację, a w tej dokumentacji jest mnóstwo uzgodnień. To jest dokumentacja, która jest uzgodniona, podbita przez starostwo powiatowe. To normalny projekt budowlany, gdzie są normalnie mapy do celów projektowych, naniesione są te trasy i tak dalej. I w tej dokumentacji znajdują się również uzgodnienia z właścicielami gruntów, no bo te linie kablowe czy napowietrzne są układane z reguły na gruntach na przykład gminy, powiatu, województwa, czasami na prywatnych, ale najczęściej są to jakieś instytucje, które są właścicielami tych, czy zarządcami tych terenów, po których będziemy układać, więc trzeba
uzyskać od nich zgodę na wejście w teren i tak dalej, więc to wszystko trzeba zgrać w czasie i wtedy zaczyna się cała procedura, trzeba poskładać wnioski o zajęcie pasa, to wszystko musi się zgrać w terminie, ułożyć w harmonogramie i tak dalej i dlatego niektórzy czasem się dziwią, że to wszystko trwa tak długo, że od momentu zawarcia umowy z operatorem mija kilkanaście miesięcy, zanim to zostanie zrealizowane, ale no, musimy wziąć pod uwagę to, że najpierw od momentu podpisania przez klienta umowy z operatorem, przez odbiorcę, ta dokumentacja najpierw musi ktoś zrobić warunki przyłączenia, czyli opisać, co trzeba w ogóle zrobić, żeby to przyłącze było możliwe do zrealizowania. Potem to trafia na przetarg, żeby zrealizować dokumentację projektową, no bo taka dokumentacja musi być, bo tego wymaga polskie prawo, żeby powstała dokumentacja projektowa do zrealizowania takiej linii, więc muszą być te wszystkie uzgodnienia, procedury, to wszystko trwa. Czasami się zdarzy tak, że projektant składa wniosek, dostaje odpowiedź za 2 tygodnie, że musi uzupełnić dokumenty, uzupełnia dokumenty, czeka kolejne 2 tygodnie, żeby dostać odpowiedź, czasem dłużej. No i to wszystko trwa, więc sporządzenie dokumentacji projektowej to jest kilka miesięcy, potem sama realizacja też, no bo to nie jest tak, że firma wykonawcza, taka jak nasza, dostaje takie zadanie i już rzuca wszystko i jedzie od razu z koparką kopać. No nie, trzeba po pierwsze wpisać tą robotę w harmonogram, bo to nie jest tak, że jak my wygrywamy daną robotę, to my mamy już zaplanowany harmonogram na najbliższe kilka tygodni, kilkanaście, więc ta robota trafia gdzieś tam na kolejny etap, więc już samo wejście w teren odbędzie się za na przykład 2 albo 3 miesiące, a do tego czasu trzeba załatwić wszystkie procedury związane z uzgodnieniami, ze zgodami i tak dalej, więc to już trwa i cała ta inwestycja się przedłuża. Potem jest jeszcze kwestia odbioru. Tych robót do odbioru jest bardzo dużo, więc to kolejna rzecz, która przedłuża to wszystko, więc stąd się biorą te miesiące, te kilkanaście miesięcy od zawarcia umowy odbiorcy z operatorem do faktycznego zrealizowania inwestycji i gdzie odbiorca może już sobie przyłączyć swój kabel zasilający do budynku i tak dalej. Także no, to niestety musi tyle trwać, no takie są procedury, nie da się tego krócej zrealizować w obecnych warunkach, jakie tutaj obowiązują w naszym kraju. Także tak to wygląda, ale do tego przejdziemy za chwilę, do samej realizacji. Teraz spójrzmy, co tutaj mamy dalej. Teraz przejdziemy już do tych narzędzi w walizkach i tutaj razem z tym narzędziem, które tutaj mam, przyda mi się też to, więc to też tu sobie przesunę bliżej. Bo tutaj mamy klucz udarowy. To jest klucz udarowy, jedno z podstawowych narzędzi w energetyce. Bardzo dużo dokręcamy kluczem udarowym, czy to złącza kontrolne, czy złącza krzyżowe właściwie do połączenia bednarki bednarki z bednarką. Bednarki mają tam długość w jednym krążku 50-kilowy, mamy około 70 kilka metrów bednarki, więc co te 70 metrów na długiej linii trzeba tą bednarkę łączyć. Łączy się ją w Enerdze w Gdańsku, łączy się ją na złącza krzyżowe, zawija się taśmą denso i w ten sposób się zabezpiecza właśnie te połączenia i tak to się u nas odbywa i do tego właśnie służy klucz udarowy, też do takiego wstępnego dokręcenia zacisków gdzieś w złączu kablowym czy w rozdzielnicy stacyjnej. Powinno się to zrobić, ewentualnie kluczem udarowym załapać, a dokręcić kluczem dynamometrycznym, ale no nie oszukujmy się, nie zawsze to tak wygląda, a no tak to powinno generalnie być, ale właśnie ten klucz służy do dokręcania, odkręcania różnych zacisków. Jeżeli coś wymieniamy, no to musimy to odkręcić, to takim kluczem też bardzo łatwo jest to zrobić. No znowu wszystko kręci się wokół czasu. Ja to tu może odwrócę, będzie to lepiej widać. O. I tutaj mamy właściwie tylko sam klucz. Jak widzicie, większość tych narzędzi, poza tam właśnie kluczem i tymi narzędziami, które widzicie jeszcze z tyłu, są bez żadnych walizek, bez akumulatorów, są takie okrojone wersje. No celowo to zrobiłem, bo tak naprawdę nie potrzebuję do każdego z tych narzędzi akumulatorów, więc, bo mam łącznie 5 akumulatorów, więc to mi wystarczy do obsługi tego wszystkiego, mogę sobie podmienić. Tam powiedzmy 2-3 kluczowe narzędzia, które używam cały czas naprzemiennie, będą miały ten akumulator cały czas zamontowany. Natomiast jeżeli będę potrzebował użyć odkurzacza,
odkurzacza, to sobie po prostu przełożę akumulator. Jeżeli będę potrzebował użyć opalarki, to sobie przełożę akumulator, a wiertarka, szlifierka czy klucz udarowy będą miały ten akumulator na stałe podczas danej pracy. Natomiast na te narzędzia pozostałe, które tutaj będą, które są luzem, które nie mają walizek, mam taką torbę, taką zwykłą torbę, dosyć dużą, w którą po prostu, jest to taka torba, dosyć pojemna i te wszystkie narzędzia typu szlifierka, wkrętarka, klucz udarowy akurat nie, bo ma walizkę, chociaż nie wiem, czy będę ją wykorzystywał, czy nie wrzucę go po prostu też razem z tymi innymi narzędziami po prostu do tej torby i będę miał w torbie te wszystkie narzędzia. Myślę, że to jest bardzo fajny, wygodny sposób przenoszenia tych narzędzi. Tak samo akumulatory też gdzieś tam się znajdą i tyle. I będzie bardzo łatwo mi to po prostu zabrać z samochodu, żeby na przykład gdzieś tam nie zostawić tego, no bo to są drogie rzeczy, żeby nikt tego nie ukradł z samochodu, to bardzo łatwo po prostu łapię torbę i wychodzę z tym całym asortymentem, po prostu zabieram to z samochodu gdzieś. Tym bardziej, że też akumulatorów na noc zimą lepiej nie zostawiać w samochodzie, lepiej to wyciągnąć w ciepłe miejsce, także no myślę, że taka torba fajnie się sprawdzi. Wracając do klucza udarowego, no to tak jak mówiłem, walizkę odłożymy sobie na bok. Klucz udarowy będę używał właśnie do dokręcania różnych rzeczy, do odkręcania, przy na przykład wymianie jakiegoś złącza i tak dalej. Celowo nie brałem jakiegoś dużego klucza, no bo my nie potrzebujemy w energetyce takiego mocnego dokręcenia czegokolwiek. To klucz nie służy do tego. Z odkręceniem w większości poradzi sobie, więc celowo wziąłem taki mniejszy, bardziej poręczny ten klucz. Ja teraz tutaj wstawimy akumulator. Mamy dwa kierunki pracy. Tutaj mamy zmianę, to jest akurat pewnie do odkręcania, takie mocniejsze, a tutaj mamy zmianę biegów, także mamy 3 biegi w ten sposób. I tutaj właśnie to jest kolejna rzecz, że tak powiem, w komplecie do klucza, czyli właśnie nasadki, końcówki nasadkowe do tego klucza. Ja to sobie tutaj odpakuję, w ten sposób. To jest tutaj tak dosyć mocno zapakowane wszystko. Ja to sobie to wyswobodzę i zaraz to otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda. W ten sposób. Też w systemie packout, także można to sobie łączyć z innymi elementami. I wygląda to w ten sposób. Muszę to teraz wyjąć, bo to jest zafoliowane całe. Jakby to tutaj wyciągnąć. Odfoliujemy sobie to. Wszystko elegancko. Ja to wyciągnę. W ten sposób. Także tutaj tak to wygląda. One są tutaj wszystkie, jak potrząsnę, to wypadnie, ale generalnie one się tutaj fajnie trzymają w środku, mają fajne oznaczenia. Tu jest jeszcze taki wkład, także tak naprawdę jakbym wyjął ten wkład, to jeszcze coś tutaj na dnie luzem mogę wrzucić, jakieś dodatkowe nasadki, także tak to fajnie wygląda. No i te wszystkie podstawowe, najważniejsze, które używamy, 17 i 19 w energetyce takiej właśnie dla niskich napięć to jest podstawa, 17, 19 najczęściej używamy. Czasami 13 to złącza krzyżowe przy bednarkach i tak dalej, to 13, a mniejsze, inne rozmiary to też czasami 24 gdzieś tam, czy 22 też się używa, ale to już rzadziej, także mówię 17, 19 najczęściej będą używane, także tutaj fajnie to się nam tu siedzi, także fajnie wszystko nam tu pracuje elegancko. Fajna sprawa, także to jest kolejna rzecz i to jest właśnie komplecik, czyli zestaw tych kluczy nasadowych plus klucz udarowy, podstawa przy właśnie pracy energetyka, także to już sobie tutaj na razie odłożę na bok.
postawimy sobie to tu razem z kluczem, niech tutaj stoi. Także tak to wygląda. Wracając do tematu energetyki, mówiliśmy o uzyskaniu tych wszystkich zgód na zajęcia pasa drogowego, wejście w teren, że tak powiem, jakiegoś zarządcy drogi, czy to gminnej, czy powiatowej, czy wojewódzkiej, czy nawet krajowej. I wiadomo, że im wyższy szczebel tego zajęcia, tym trudniej jest uzyskać tą zgodę, tym więcej procedur, bo oprócz zgody czasami trzeba zrobić projekt organizacji ruchu, zatwierdzić go w komendzie powiatowej policji, czy tam wojewódzkiej, zależy na jakiej drodze robimy. Także tutaj te procedury są dla różnych gmin czy powiatów są przeróżne i czasami są bardzo zawiłe. I niektóre gminy czy powiaty są elastyczne w tym zakresie, czyli nawet jeżeli ustalimy jakiś termin, no to gdzieś tam można zawsze zmienić, zaparafować ten termin, troszkę pozmieniać, ale są takie gminy czy powiaty, gdzie termin jest świętością i tego dnia możesz robić i nieważne, czy to ci się zgra z czymś innym, a to bardzo często musi się zgrać z harmonogramem, więc co do dnia, a o takie zajęcie trzeba wystąpić na przykład na 2 albo 3 tygodnie przed przystąpieniem do prac, więc to się musi nam wszystko zgrać w terminie. To jest czasami bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Więc tutaj wszystko zależy od tego, jak dana gmina czy powiat podchodzą, czy zarząd dróg powiatowych podchodzą do danego tematu. Czasami można się tutaj w tych kwestiach dogadać, czasami nie, no ale niestety to są urzędnicy i oni też mają czasami związane ręce, muszą się trzymać procedur, bo też są kontrolowani przez jakieś tam wyższe instancje, więc to tak różnie z tym bywa. Oprócz samego zajęcia pasa drogowego, tych zgód, no to też są kwestie dzienników budów. Bardzo często, jeżeli to jest przyłącze, czyli jeden odcinek kabla od złącza kablowego do złącza kablowego, no to jest przyłącze kablowe i wtedy nie ma dziennika budowy. Ale jeżeli to jest na przykład już 2 przęsła, albo 3, albo 4 i kilka złączy, no to już jest linia kablowa, elektroenergetyczna linia kablowa i to już podlega pod konieczność zarejestrowania i prowadzenia dziennika budowy dla takiej inwestycji, a wtedy już tutaj musimy zaangażować już kierownika, robót z uprawnieniami, musi nam podpisać oświadczenie o podjęciu obowiązków takiego kierownika i tak dalej. Całą tą procedurę trzeba zachować, zarejestrować dziennik budowy w nadzorze budowlanym, potem na koniec zdać ten dziennik, odebrać z nadzorem budowlanym. Jeżeli to jest niepełny odbiór, to musimy uzyskać pozwolenie na użytkowanie, co się wiąże z kontrolą z danego urzędu na danej budowie, więc jedziemy z tymi urzędnikami na budowę, oni to oglądają, bardzo często nie mają pojęcia, co oglądają, ale oglądają, bo muszą i tak to wygląda, więc te procedury są dosyć zawiłe i tutaj też to trzeba wszystko zorganizować, te dzienniki i te odbiory, także tak to wygląda. Współpraca z geodetą, to jest kolejna procedura, którą trzeba nawiązać, bo trzeba mieć geodetę, który musi wytyczyć nam tą linię co do centymetra, co do jak ta trasa ma przebiegać i my musimy tak ją wykonać, no bo jeżeli zrobimy zmianę tej trasy, no to wtedy w zależności od tego, jak duża jest ta zmiana, trzeba załatwiać jakieś, czasami jest to zmiana nieistotna, więc wystarczy tylko podpis projektanta czy kierownika, że to się zgadza, że to jest zmiana nieistotna, ale czasami te zmiany są już istotne i trzeba tam, powiedzmy, kolejne jakieś dodatkowe procedury przeprowadzać, żeby to uzgodnić, także tutaj jakby no to jest kolejna kłoda, że tak powiem, proceduralna pod nogi rzucona takiemu wykonawcy, więc jeżeli ktoś sobie myśli, że praca energetyka w takiej branży, taka działalność, prowadzenie działalności właśnie w tym zakresie to jest taka prosta sprawa, no to się może grubo zdziwić, kiedy podejmie tutaj działanie i się okaże, że ciach, ciągle, tu jakaś zgoda, tu jakiś dziennik budowy, tam jakieś kolejne procedury i tak dalej. Także to wszystko musi być dopięte, zanim w ogóle wbijemy tą przysłowiową łopatę na budowie, no to wszystko musi być dopięte, dograne, żeby w ogóle rozpocząć jakiekolwiek prace. Także no tak to wygląda, jeśli chodzi o procedury przygotowawcze do w ogóle rozpoczęcia samych prac. A o samych realizacji i procedur podczas realizacji prac porozmawiamy za chwilę, ale najpierw przejdziemy do kolejnych rzeczy, do kolejnych narzędzi. No i teraz już przechodzimy do narzędzi konkretnych, które są no właściwie przeznaczone do energetyki,
Oczywiście można je wykorzystać w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, ale pytanie, czy to się komuś zwróci, czy ma tyle pracy przy grubszych kablach w takich instalacjach wewnętrznych, bardziej pewnie przemysłowych, bo w domowych na pewno nie, żeby takie narzędzie wykorzystać i żeby się zwróciło. Natomiast w energetyce no jest to nieoceniony przyspieszacz prac. Naprawdę to na pewno przyspieszy pracę. Ja sobie tutaj zdejmę ten karton. Ok, to sobie odwrócimy i zaraz Wam to zaprezentuję, co to jest. A są to nożyce do kabli, grubych kabli. Także coś takiego i to jest bardzo ciężki sprzęt. Najcięższy w tym zestawie, bez nawet akumulatora jest bardzo ciężki, no ale co tu się dziwić, zobaczcie co to są za szczęki, jakie to jest potężne, to musi być ciężkie, to musi być mocne, bo to ma przeciąć nam kabel, to ma przeciąć kabel bez używania nożyc zapadkowych, bez używania jakichś innych nożyc, bez używania na przykład nożyc hydraulicznych z jakąś pompką, którą musimy pompować. Nie, to nam przecina kabel, po prostu klikamy przycisk i przecinamy ten kabel. Także zobaczymy, jak to działa za chwilę. Ja zdejmę tą walizkę tutaj na bok. Tu jest jeszcze rączka. Ja myślę, że tą rączkę nie wiem, czy ją tutaj użyję, czy nie. Założymy akumulator i sprawdzimy, jak to nam tutaj funkcjonuje. Zabierzemy akumulator tutaj z klucza udarowego, położymy go tutaj i założymy ten mały, chociaż tak naprawdę do tego sprzętu dedykowanym akumulatorem będzie ten tutaj właśnie 8 amperogodzinny, ale zobaczmy, jak to funkcjonuje. O, dojechało i drugim przyciskiem cofamy. Jedzie. I cofamy. Jak widzicie, tutaj ostrza są nietknięte. Jeszcze ja też jestem po prostu ciekaw. Także tutaj mamy otwarcie blokady. Tu się otwiera to. Możemy tu włożyć kabel w ten sposób i zamykamy to. Także tak to wygląda. Mam tutaj przygotowany kawał kabelka i co? Przeprowadzimy sobie próbę. Czyli zamykamy. Widzimy, że tutaj jest już kabelek w środku i tniemy. Cofamy i wyciągamy. Proszę zobaczyć, elegancko. I zobaczcie, jak to skraca czas pracy. Ile trzeba włożyć siły i czasu, żeby obciąć kabel nożycami zapadkowymi, typowymi takimi do obcinania takich kabli. A tutaj jednym po prostu ruchem przecinamy kabel, no i już niestety rozdziewiczone, że tak powiem, nożyce, gdyż już tutaj mamy ślady zdartej już tej wierzchniej farby, także pierwsze koty, zapłoty, klucz, nożyce zostały przetestowane i widzimy, że sprawdziły się tutaj bez najmniejszego problemu. Ucięły nam bardzo szybko ten kabel i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby, tak jak mówiłem, przyspieszyć pracę. No i zaprezentowaliśmy sobie nożyce i zanim przejdziemy do ostatniego narzędzia, które będziemy dzisiaj które będę Wam pokazywał, omawiał, kontynuując temat tej całej energetyki. Gdy już dopełnimy wszystkich formalności, mamy wszelkie zgody i zezwolenia na to, żeby wejść na ten teren budowy i zacząć tę pracę, no to wtedy po prostu geodeta ma wytyczone nam trasę, przyjeżdżamy i zaczynamy kopać. I wtedy wychodzą kolejne różne sytuacje. Po pierwsze, taka firma energetyczna musi posiadać ubezpieczenie OC firmowe. Na minimum, myślę, 400 000, 800 000, nawet na 1 000 000, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć w Ziemi, gdy kopiesz. Możesz na przykład urwać jakiś międzygalaktyczny światłowód, nie wiem, jakiś światłowód łączący biegun północny z południowym.
różne rzeczy można w ziemi spotkać. Urwiesz taki światłowód, naprawa takiego światłowodu może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na przykład jakiś trafisz, wykonasz przewiertem sterowanym, na przykład trafisz w jakąś rurę gazową i też gazownictwo obciąży cię za dokonanie tej naprawy. Gdzieś tam w firmie, w której kiedyś pracowałem, zdarzyło nam się trafić przyciskiem w jakąś główną rurę wodną w centrum miasta i woda zaczęła tryskać wszystkimi szczelinami w asfalcie. Wszędzie, gdzie tylko była jakakolwiek szczelina, wszędzie zaczęła wypływać woda. No, była awaria potężna, przez pół dnia ludzie nie mieli wody. Trzeba było sprowadzić jakiś tam specjalny kołnierz, gdzieś tam przetaczali w stoczni w Gdańsku i wieźli go żeby po prostu zamontować go na tej rurze. No, cyrki były niesamowite wtedy. Do późnych godzin nocnych ludzie nie mieli wody, aż do czasu usunięcia tej awarii, no i ktoś za to musi zapłacić i jest obciążona firma, która uszkodziła ten sprzęt, a takie rzeczy się robi z ubezpieczenia. Wiadomo, że to ubezpieczenie potem jest droższe i tak dalej, ale no nie płacisz kilkudziesięciu tysięcy za usunięcie awarii, tylko firma ubezpieczeniowa pokrywa te koszta, które są niejednokrotnie ogromne. Więc trzeba mieć takie ubezpieczenie. Przykładowo na przykład będziesz stawiać słup i coś się wydarzy, pęknie jakaś lina, już pomijając fakt, że ktoś może zginąć, no to powiedzmy spadnie taki słup na samochód na przykład i uszkodzi czyjś samochód albo zniszczy całkowicie, no bo to jest kilka ton na przykład betonu spada na taki samochód i coś się stanie, no to wszystko pokrywa się z ubezpieczenia i bez tego w ogóle nie radzę podchodzić do czegokolwiek, więc to jest kolejny koszt roczny opłaty takiego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firmy, która wykonuje tego typu pracę, także to jest to. Natomiast mówiłem o przewiercie sterowanym. Jeżeli nie posiadasz takiej maszyny, a to jest maszyna warta niejednokrotnie kilkaset nawet tysięcy złotych, to jeżeli nie posiadasz takiego sprzętu, musisz go wynająć. Koszt wynajmu takiego sprzętu, w sensie to się liczy od metra wykonanego przewiertu, to jest od 100 zł wzwyż, nawet 200-250 zł za metr wykonania takiego przewiertu, w zależności od tam długości, średnicy i tak dalej. Średnice to z reguły 110 bądź 160 mm. Takie przewierty się wykonuje, najczęściej 110 pod kable 120, więc tutaj jakby to jest kolejny koszt, więc musisz się z tym liczyć, że będzie trzeba zapłacić firmie wykonującej takie przewierty za wykonanie przewiertu, więc mówię, tutaj próg wejścia w ten świat, w te roboty jest dosyć wysoki, więc trzeba mieć jakiś zapas finansowy, żeby móc na początek sfinalizować te wszystkie elementy, żeby potem już kolejnymi robotami to się fajnie nam nadpłacało i tak dalej, ale na początek trzeba mieć no, troszkę kasy, żeby zacząć działać w tym temacie, bo tych kosztów jest dosyć sporo. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, a teraz przejdźmy już do kolejnego urządzenia, kolejnego narzędzia, które będziemy dzisiaj sobie tutaj prezentować. Mianowicie jest to coś takiego, czyli zaciskarka do kabli, zaciskarka do końcówek, do tulejek kablowych. Ok, to damy na bok i tak to wygląda. Tutaj jest akurat też pusto, jest tylko sama zaciskarka, wyjmiemy ją, ale od razu, zanim zamknę, zwróćcie uwagę na walizkę. Widzimy, tutaj mamy miejsce na matrycę i do matryc za chwilę przejdziemy, natomiast tutaj mamy miejsce, żeby wszystkie matryce poukładać, a matryce ja akurat mam tutaj w osobnych pudełkach i za chwilę do tych matryc przejdziemy, także to na razie odłożymy na bok i teraz przejdziemy już do samej zaciskarki. Założymy akumulator, cyk i zobaczmy, jak to działa. Tu widzimy i puszczając ona cofa sama. I znowu dopompowujemy i cofamy. Odblokowanie w ten sposób, czyli jednym kliknięciem otwieramy szczęki, żeby założyć na tulejkę, więc tak to wygląda. Ale co, mamy tutaj ten kawał kabla, ja mam też tutaj
jakieś tulejki znalazłem w zapasie. Ja tu sobie ją trochę podgrzeję właśnie. O, i dzięki temu, że podgrzałem, jest to tutaj dużo wygodniejsze, takie odizolowywanie. Co do opalarki, tam może część z Was powie, ale przecież opalarką to możesz tak równie dobrze palnikiem sobie podgrzać też. No też można, oczywiście, że tak, tylko z palnikiem jest ten problem, że czasami te kable są gdzieś tam krótkie, są wciśnięte w jakąś szafkę i palnikiem jest zawsze obawa, że gdzieś tam możemy jakąś obudowę troszkę stopić i tak dalej. Jest to wszystko blisko, więc trzeba tam bardzo uważać, a myślę, że taką opalarką może ciutkę dłużej będziemy podgrzewać taką izolację, ale bezpieczniej, przynajmniej nie uszkodzimy, nie sfajczymy gdzieś tam jakiejś obudowy. No i mamy tutaj odizolowaną tą końcówkę tej żyły i mamy tulejkę i widzimy, że ta tulejka tutaj akurat wchodzi bez problemu, ale nie zawsze tak jest. Czasami są kable, gdzie ta tulejka nie wchodzi i są tak, bo to jest tak zwany kabel sektorowy, czyli ten sektor jest tak poukładany, że nie można wcisnąć tego kabla i wtedy z pomocą przychodzą takie matryce do zaokrąglania. Ja mam tutaj akurat matrycę do zaokrąglania na kabel 240 i mam też tutaj matrycę do zaokrąglania na kabel właśnie 120, więc sobie to zaraz przetestujemy i to wygląda w ten sposób. To rozpakuję. O, tak wyglądają te matryce. My to tak nazywamy potocznie kamieniami, czyli są kamienie do zaciskarki, kamienie do praski, ale fachowo to nazywa się matryce i to są właśnie matryce RU22 do zaokrąglania właśnie kabli 120, które po prostu po zaciśnięciu zaokrąglają te sektory, ale tu widzimy, że tutaj nie ma takiej nawet potrzeby właśnie, ale czasami się zdarza tak, że trzeba je zaokrąglić, więc wtedy używamy tych kamieni. My nie będziemy tego używać, bo nie ma takiej potrzeby, ale chciałem Wam o tym powiedzieć, bo no, bardzo często jest to po prostu niezbędne, bo jeśli tego nie ma, no to trzeba tutaj sobie radzić inaczej. No, niektórzy idą na skróty i ścinają, szlifują te ranty. No nie powiem, że zdarzało się czasem tak robić na szybkiego, kiedy no, czas gonił i trzeba było coś zrobić, ale generalnie unikamy tego, bo zmniejszamy wtedy przekrój tej żyły. Co prawda dochodzi przekrój tulejki, więc tak naprawdę no tutaj to się jakoś tam nam te przekroje i tak zostają zachowane, ale tak naprawdę nie robi się tego, nie szlifuje się tego, jeżeli nie mamy takich kamieni do zaokrąglania, nie mamy jak tego zaokrąglić, no to trzeba po prostu ja to wtedy w takich skrajnych sytuacjach sklepuję po prostu młotkiem, trzymając tutaj na 2 młotki po prostu taką, powiedzmy, że techniką na 2 młotki powiedziałbym, czyli przytrzymuję młotkiem z jednej strony, a z drugiej strony sklepuję ten rant, żeby po prostu ta tulejka mi się tutaj zmieściła. Natomiast no, z użyciem tego typu kamieni jest to dużo łatwiejsze. Ale my teraz przejdziemy od razu do zaprasowania i teraz właśnie tutaj ja sobie troszkę tutaj ogarnę najpierw, ok, i teraz otworzymy sobie tutaj te pudełka. Na razie ten kabelek tak sobie tutaj na bok przełożymy, żeby nam tutaj nie zasłaniał i otworzymy sobie te matryce i zobaczmy, jak to wygląda. O, proszę bardzo, tutaj mamy matryce, to są właśnie na tulejki zwykłe, miedziane i aluminiowe także. One są tu opisane jako miedziane, ale spokojnie można ich używać do aluminium również. Nie ma tutaj problemu i one będą właśnie na te tulejki takie cieńsze. Natomiast na tulejki DIN, te, które stosujemy najczęściej właśnie w energetyce, no to są właśnie takie matryce i to są matryce DIN, są oznaczone jako DIN. One są troszkę większe, bo też te tulejki czy końcówki, właśnie te tulejki DIN są po prostu grubsze, mają grubszą ściankę, więc też te matryce mają troszkę inny rozmiar. I teraz założymy sobie matrycę, także odbezpieczamy, bierzemy matrycę na kabel 120, zakładamy, nie ma to znaczenia, która gdzie wejdzie. Tutaj wchodzi jedna, a tutaj wchodzi druga. W ten sposób, o, widzimy, że po zamknięciu to jest tak.
Ok, ja to sobie tutaj odłożę na bok. To pudełko. Tak to wygląda, jeśli chodzi o matrycę. Zrobimy to tutaj wtedy w ten sposób, tak żeby było wszystko fajnie widoczne. Czyli zakładamy, zamykamy, przykładamy. Ta strona ruchoma jest ta strona, która idzie tutaj od tego, więc przybliżamy tulejkę do tej zewnętrznej strony i wciskamy. Wypadałoby założyć akumulator, który przełożyłem na opalarkę. Bez akumulatora daleko nie zajedziemy. O, i teraz mamy to. Ok, możemy tu cofnąć przyciskiem też. Dobra, zakładamy. Widzimy, że ta głowica też jest obrotowa, co ułatwia sprawę czasami w trudno dostępnych miejscach. Ok, przykładamy tutaj, przybliżamy tulejkę do tej zewnętrznej i prasujemy. O, i jest zaprasowane. Wiadomo, prasujemy to w kilku miejscach. 4, 5 nawet zaprasowań tutaj. Ja z reguły robię 4, to wystarczy. Widzimy, jak to wygląda elegancko, nie ma żadnych zadziorków. Czasami się stworzą takie zadziorki, to trzeba je po prostu zeszlifować leciutko pilnikiem, ale no, przy takiej prasce nie powinno robić zadziorków, bo zadziorki takie krzywe zaprasowania wynikają po prostu z przekrzywienia praski. Jeżeli trzymamy ją krzywo, ona gdzieś krzywo nam złapie i ten moment zaciskania ręcznego też nie jest taki równomierny i wtedy powstają takie zadziory. Tutaj wszystko idzie równomiernie, jesteśmy w stanie sobie łatwo to przytrzymać fajnie, więc widzimy, że to zaprasowanie jest no, bardzo ładne. I prasujemy po prostu kilka miejsc obok siebie i to wszystko. I mamy zaprasowane. Zobaczcie, jak to przyspiesza pracę i jak to wszystko fajnie, szybko można zrobić. Także no, jest to genialne narzędzie do tego typu prac i właśnie, tak jak mówiłem, najważniejsze to jest maksymalne przyspieszenie pracy i do tego właśnie taka zaciskarka mi posłuży. Także tak to wygląda. I dokończymy jeszcze temat energetyki. Mówiliśmy o kosztach, że dochodzi koszt jeszcze przewiertu sterowanego. Kolejnym kosztem, o którym nie wspominałem wcześniej, jest na przykład koszt wynajęcia podnośnika. Jeżeli nie posiadamy swojego podnośnika, to musimy wynająć podnośnik. Nawet jeśli zajmujemy się tylko i wyłącznie liniami kablowymi, to bardzo często mamy chociażby zrobienie zejście kabla ze słupa. I do tego musimy mieć podnośnik i tutaj jakby jest to kolejny koszt wynajęcia takiego podnośnika, bo to jest 150, czasem 200 zł za godzinę. Oczywiście można i taniej, ale no, wszystko zależy od tego, z jakiej firmy korzystamy, także to są kolejne koszta, które trzeba pokrywać podczas realizacji takich prac i na to też trzeba być przygotowanym. I okej, dajmy na to, że zrobiliśmy wszystko, wykonaliśmy całą pracę, wszystko jest uruchomione i tak dalej. Kwestia oznaczenia wszystkiego w energetyce. Bardzo ważne jest oznaczanie wszystkiego. Wszystkie kable muszą mieć oznaczniki, opisy. Co 10 metrów na kablu w ziemi jest oznacznik określający jego trasę. I to jest weryfikowane podczas etapowego odbioru takiej linii kablowej, gdzie przyjeżdża przedstawiciel zamawiającego. W naszym przypadku jest to Energa i sprawdza po prostu, czy faktycznie te oznaczniki są założone i tak dalej. Także to jest ta kwestia. Potem oznaczenie wszystkich końcówek kabli w złączach, oznaczenie słupów, samych złączy, oznaczenie wszystkich kabli schodzących ze słupa, tabliczki kierunkowe, tego typu rzeczy. Całe mnóstwo tego jest, trzeba się w to wszystko wyposażyć, to wszystko musi być podczas realizacji prac. Może być taka sytuacja, że jeżeli no coś nie będzie oznaczone, no to zdarzało się tak, że pogotowie na przykład odmawiało załączenia z powrotem zasilania, bo coś nie było oznaczone na przykład i oni nie wiedzieli, czy oni mogą to włączyć, czy nie, bo skąd oni mają wiedzieć, że ten kabel akurat idzie do tego złącza, a nie do innego złącza. A jeżeli jest to oznaczone, no to oni bazują na tych oznaczeniach, więc wtedy
wtedy są, że tak powiem, kryci i tutaj tak to wygląda. Także wszystko zależy od tego, z kim spotkasz się na takiej budowie, bo w pogotowiu są osoby, że tak powiem, nadgorliwe i tak czasem może też się wydarzyć, że nie będą chciały na przykład załączyć, bo nie będzie jakiejś tabliczki oznaczającej tam kierunek słupa. Także no tutaj różnie może być. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że mieliśmy w projekcie przenumerowanie złącza kablowego i przenumerowaliśmy to złącze, nadaliśmy mu nowy numer, ale pogotowie nie miało tego odnotowane w poleceniu, bo ktoś, kto wystawiał polecenie u zleceniodawcy, nie wpisał tego, że będzie zmiana numeracji. No i po przyjeździe pogotowie nie chciało załączyć odcinka do tego złącza, no bo według ich dokumentacji to złącze miało mieć numer taki, a już po nowemu miało ten nowy numer i teraz oni nie mogli tego zrobić i zrobiła się z tego troszkę taka przepychanka. W końcu musieliśmy zdemontować ten numer, oni załączyli, a potem my sobie zamontowaliśmy ten numer już, ale oni w momencie załączenia załączali złącze, które odpowiadało ich dokumentacji, a nie naszej dokumentacji. Także no, są to takie absurdalne sytuacje, ale one się zdarzają, więc tutaj na to wszystko trzeba zwrócić uwagę. I to jest bardzo istotne. No i wtedy trzeba sporządzić dokumentację powykonawczą. W dokumentacji powykonawczej znajdują się wszystkie dokumenty związane z budową, od umowy, która rozpoczyna całą realizację prac, aż po wszystkie protokoły odbioru terenu przez drogi, gminy i tak dalej. Więc samo zakończenie już fizycznie roboty nie znaczy, że już jest ona skończona względem operatora, bo trzeba najpierw doprowadzić do odbiorów pasa drogowego, czyli teren musi zostać przywrócony do należytego stanu i porządku, ubity. Bardzo często wiąże to się z jakimiś protokołami zagęszczenia gruntu. Niektóre gminy czy zarządy dróg powiatowych wymagają od wykonawcy sporządzenia protokołu zagęszczenia gruntu, czyli przyjeżdża jakiś geolog, który bada, czy grunt został odpowiednio zagęszczony i tak dalej. Także no tutaj też te procedury są dosyć żmudne i to wszystko trwa, trzeba to wszystko załatwić i dopiero jak to wszystko jest już załatwione, geodeta też musi podczas realizacji prac pomierzyć tą linię kablową, nanieść to, trzeba taki operat geodezyjny załatwić, oczywiście to wszystko kosztuje, za wszystko trzeba zapłacić, no i finalnie taka dokumentacja jest złożona i składa się ją do odbioru, co też nie zawsze jest takie oczywiste, bo taka dokumentacja podlega weryfikacji przez dział dokumentacji, który może na przykład ją cofnąć i powiedzieć, że trzeba uzupełnić to, czy tamto, czy coś się nie zgadza. Do takiej dokumentacji trzeba dołączyć cały, że tak powiem, bazę zdjęć, zdjęcia z realizacji tych prac, zdjęcia na koniec, po zrealizowaniu i tak dalej. Także to też jest kolejna rzecz, której trzeba pilnować. Wszystkie zdjęcia muszą być oznaczone geotagami, czyli zdjęcie w wersji cyfrowej musi mieć możliwość odczytania lokalizacji, w której zostało wykonane. Także no takie różne rzeczy wymagają od nas operatorzy i wykonawcy muszą to spełnić. No i wtedy już czekamy na odbiór, umawiamy się, odbieramy taką robotę i jeżeli jest wszystko w porządku, zostaje ona odebrana i możemy złożyć fakturę. Oczywiście czekamy na płatność. Wiadomo, że tutaj nie ma żadnej formy zaliczkowej, to wszystko wykonawca musi zapłacić z własnej kieszeni. Akurat w Enerdze jest tak, że kable dostajemy od operatora, ale złącza kablowe już, bednarkę, folię i wszelkie inne rzeczy musimy kupić sami, więc to wszystko też, za to wszystko trzeba zapłacić, trzeba być na to przygotowanym, także no, tak jak mówiłem, wracając do samego początku naszych rozważań na temat tego, czy warto wchodzić z działalnością w energetykę, no warto, jeżeli masz odpowiedni bufor i też no, nie zawsze w energetyce jest tak kolorowo, bo są lata, gdzie te ceny za realizację prac są bardzo niskie i trzeba po prostu to przetrwać, a są lata, w których te ceny są w miarę dobre i można na tym nawet zarobić. Także no, tak to mniej więcej wygląda. Chciałem Wam dzisiaj właśnie przedstawić te wszystkie narzędzia, ale nie chciałem, żeby
to było tylko takie po prostu rozpakowywanie i pokazywanie. Chciałem wam trochę opowiedzieć o tym zakresie energetycznym naszej pracy i wprowadzić was w ogóle w taki zakres, który też na tym kanale się pojawi, czyli jakieś fragmenty, jakieś elementy właśnie prac takich energetycznych, no bo bardzo często elektrycy od instalacji wewnętrznych nie mają pojęcia, jak wygląda kwestia energetyczna tego wszystkiego i tak dalej, a też chciałbym to trochę przybliżyć, bo z doświadczenia wiem, że warto wiedzieć coś na temat jednego i drugiego zakresu, a też i tego trzeciego, czyli automatyki. Powiedzmy, można zajmować się jedną dziedziną, ale warto mieć jakieś pojęcie na temat pozostałych tych dziedzin, żeby na punkcie styku mieć też coś do powiedzenia, a nie tylko ślepo słuchać tej drugiej strony, która mówi, jak to wszystko wygląda, a my sami nie wiemy, bo zajmujemy się tylko naszą jedną dziedziną. Także no, dlatego ten materiał był takim wstępem i omówieniem tych rzeczy. Także tak to wszystko tutaj wygląda. Jest tam z tyłu jeszcze jedna walizka, ale tej walizki nie będę tutaj dzisiaj otwierał, bo na tą walizkę jest osobny film, bo jest to walizka narzędziowa z narzędziami ręcznymi Milwaukee, ale na temat tej walizki powstanie osobny materiał i będziecie mogli też się z tym zapoznać, co w takiej walizce się znajduje, w takim zestawie i jak to wygląda. Jest to zestaw przygotowany specjalnie dla elektryków, ale o tym już będzie w innym materiale. Także spodziewajcie się jakichś materiałów dotyczących właśnie energetyki z wykorzystaniem tych wszystkich narzędzi. Na pewno będą jakieś shorty, rolki czy tego typu rzeczy, ale też będą dłuższe filmy, gdzie będę omawiał, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Także ode mnie na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, cześć! Też jeden z wymogów przystąpienia do rejestru kwalifikowanych wykonawców, żeby mieć albo zatrudnionego, albo mieć... Wracając do tematu energetyki.